Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, witam Was już ponownie z Filipin. To jest pierwszy odcinek, który będzie nagrany w całości z Filipin, poświęcony temu, jak my się w tym momencie odnajdujemy po 3 miesiącach wakacji w Europie, teraz z powrotem na Filipinach. To jest naprawdę, słuchajcie, jakby nie było, sporo zmian dla nas, do których trzeba wrócić i dzisiaj Wam o tym opowiem. Zaczynamy odcinek. Ale oczywiście, słuchajcie, pierwsze i najważniejsze. Jeżeli interesuje Was nasz kanał, podoba Wam się to, co robimy, zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału. To Was oczywiście nic nie kosztuje, a nam to sprawia ogromną przyjemność i dzięki temu nasz kanał rośnie. Dziękujemy bardzo. Wracajmy do odcinka. Pierwsza sprawa i słuchajcie, najważniejsza ogólnie, to co między nami się w tym momencie dzieje, pomiędzy tym powrotem z Europy na Filipiny, słuchajcie, to jest ten okropny jetlag. W ostatnim odcinku też Wam o tym wspominałem, że naprawdę mamy z tym ogromne problemy i najgorsze jest to, że dalej mamy te problemy. Dzisiaj jest sobota, czyli w zasadzie dokładnie mija tydzień od momentu, kiedy przylecieliśmy na Filipiny. No i czujemy się naprawdę dalej dziwnie. No przez to oczywiście zmianę godzin. Ja, słuchajcie, na przykład wczoraj w nocy Krystyn poszła z koleżankami się spotkać po tych 3 miesiącach. Więc ja zostałem z Emilią. Emilia za bardzo nie poszła spać dopiero o godzinie 23. Ja dosłownie usnąłem na godzinkę chyba, po czym się obudziłem i poszedłem do biura. No, zacząłem robić oczywiście swoje rzeczy, zdążyłem zrobić, słuchajcie, pranie. Pierwszy raz chyba w życiu pranie robiłem o godzinie 1 w nocy. Później to pranie się skończyło o godzinie 3 w nocy. Ja je wywiesiłem, później zrobiłem kolejne pranie i tak dalej. Po prostu, no naprawdę dla mnie coś niesamowitego, bo do godziny 7 rano czy 8 rano normalnie funkcjonowałem, a o tej godzinie, czyli tak naprawdę to by była godzina 1 w nocy polskiego czasu, nagle tak jakby ktoś totalnie odciął baterię i po tym momencie, jak Krystyn z Emilią wstały, to ja się położyłem spać. Oczywiście spałem do godziny gdzieś 11, 12, no bo to już później ruch na mieszkaniu, coś tam się dzieje, coś trzeba załatwić, więc wstałem, wykąpałem się, porobiłem swoje rzeczy i jak pewnie teraz widzicie, dalej wyglądam na mega zmęczonego, no bo te parę godzin snu w innych całkowicie godzinach, więc ogólnie to jest masakra. A tak jeszcze odbiegając od tematu jetlaga, ja wiem, że w Polsce teraz jest podobno taka gorsza pogoda, trochę temperatura spadła, więc tylko chciałem Was poinformować, że u nas w tym momencie na zewnątrz jest 33 stopnie w cieniu, ale nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Przynajmniej ja już chyba po tylu latach na tych Filipinach jestem przyzwyczajony do tej wysokiej temperatury i naprawdę jest bardzo przyjemnie. Nawet słońce tak aż mocno nie świeci, jest mały wiaterek, więc pranie, które, słuchajcie, wywiesiłem o godzinie 3 w nocy, no to już jest całkowicie suche i w zasadzie zaraz będę je składał i pakował. Ale nie, słuchajcie, nie martwcie się, ten odcinek nie będzie poświęcony i będzie nagrywany całkowicie z tego rooftopu naszego, czyli z tego, powiedzmy, tarasu. Zabieram Was na miasto, bo musimy zrobić parę tam rzeczy na mieście i po prostu pójdziecie ze mną. Zobaczycie, jak się okolica zmieniła, jak wygląda teraz Dumaguete, także zapraszam na wycieczkę. Skoro, słuchajcie, będziemy sobie szli przez miasto, żebyście sobie zobaczyli troszkę widoków naokoło, no to mogę Wam kilka rzeczy powiedzieć, które się akurat teraz, no, sporo zmieniły. Pierwsza, słuchajcie, bardzo ważna sprawa, to wróciły filmy w języku z napisami polskimi, jak i z angielskimi. Teraz wyszło nowe oprogramowanie, które pozwala to zrobić w jeszcze lepszy sposób, przez oczywiście sztuczną inteligencję, praktycznie w darmowy sposób, z tego co się orientuję, przynajmniej na razie tak jest, więc korzystam z tego rozwiązania i te wszystkie ostatnie filmy, które teraz widzicie, już mają te napisy i mam nadzieję, że to będzie działało w 100%, bo no jak na razie jestem mega pozytywnie zaskoczony. Kolejna, słuchajcie, sprawa, no to jak pewnie wiecie, po 3 miesiącach jedzenia w Europie jesteśmy troszeczkę zszokowani tym, no, jedzeniem filipińskim. Znaczy inaczej, może ja jestem najbardziej zszokowany, bo muszę wrócić do tego takiego normalnego jedzenia, czyli jak to my zawsze nazywamy, dieta ryżowa. Ryż 3 razy dziennie. Ale słuchajcie, nie ma tego złego, bo powiem Wam tak. Nasza ciocia, która była z nami w Polsce i była z nami w Europie, pomimo tego, że tak bardzo zawsze pesymistycznie podchodziła do jedzenia takiego europejskiego pieczywa, do jedzenia świeżej wędliny, świeżej, czyli tak zwanej, no, niezrobionej na patelni,
niepodgrzanej jeszcze. I na przykład do picia herbaty, która w ogóle praktycznie nie istniała u niej, wróciła na Filipiny i sama powiedziała: Rafał, idź kup pieczywo. Rafał, idź kup wędlinę. Christine przywiozła tam jakieś herbaty i słuchajcie, ona pije codziennie herbatę. Dodatkowo jeszcze przywieźliśmy dużo barszczu czerwonego, no tego takiego, słuchajcie, w proszku. I co chwilę próbujemy, bo cioci tak samo smakuje, więc jest tak samo rewelacyjnie. Pewnie ja dzisiaj sam się nawet napiję, bo brakuje mi tego typu smaków. Więc jest tego plus tej wycieczki po Europie. Widzimy to, że nasz jadłospis się teraz zmienił. No ale dobra, przejdźmy, słuchajcie, też do tych cen, bo te ceny są bardzo ważne w tym wypadku. Ja bardzo często na filmikach z Polski powtarzałem Wam, że po przylocie do Polski i pójściu do jakiegoś sklepu, żeby zrobienie zakupów po prostu normalnych do domu, dla mnie nie było aż takie tragiczne, bo wszyscy Wy narzekaliście i mówiliście, że te ceny wzrosły. I oczywiście na pewno te ceny wzrosły, jak i wszędzie na całym świecie ceny rosną, ale dla nas nie było to tak odczuwalne. Dla mnie to bym wręcz powiedział, że te ceny wychodziło na to, że one są naprawdę bardzo niskie. Dlaczego? No bo te wszystkie produkty, które dla Was, u Was są normalne i na co dzień, u nas są rzeczami importowanymi, które no, muszą przebyć kawał drogi, najprawdopodobniej przeważnie z Australii albo ze Stanów, więc my siłą rzeczy musimy za te rzeczy więcej płacić. To już nie ma czegoś takiego, że coś można kupić za tam 10 zł, tylko raczej ser żółty, wędlina, no wszystko zaczyna się w cenie. No, nie boję się tego powiedzieć, ale porównałbym to no przynajmniej 2 razy droższego niż w sklepie w Polsce. Więc jak my przylecieliśmy do Polski i ja poszedłem na zakupy z Christine i po prostu braliśmy co tylko i wyłącznie nam dla nas ładnie wyglądało, co chcieliśmy spróbować, co chcieliśmy zjeść. Bo naprawdę, słuchajcie, mogłoby Wam się wydawać, że to jest takie normalne, no ale tutaj, jak mówię, to jest wszystko importowane, to jest droższe i przez to niestety my musimy za to więcej płacić. I co też ciekawostka, miałem okazję być przez moment w jednym z takich sklepów dla, można powiedzieć, obcokrajowców, żeby sprawdzić ceny, znaczy nawet nie kupować nic, bo jeszcze nawet nie wiedzieli, byliśmy po prostu na kolacji i przeszedłem się przez ten sklep, zobaczyłem jakie są ceny, no to no niestety troszeczkę się zmartwiłem, bo te ceny są zdecydowanie wyższe niż w Polsce. No zresztą tak jak było. Za mały kawałeczek sera trzeba dać 10 zł i to jest naprawdę, słuchajcie, taki mały kawałeczek, że podejrzewam, że na jedną kolację dla 3-osobowej rodziny, żeby tylko sobie położyć na kanapkę. Dobra, a ja, słuchajcie, idę teraz do LBC, bo nie wiem, czy Wam w końcu powiedziałem, dlaczego muszę iść do miasta. Jednym z głównych założeń jest znalezienie LBC, czy takiej filipińskiego biura do wysyłania paczek i listów, bo muszę nadać jedną taką małą kopertę do Manili. I teraz się zastanawiam, do którego punktu iść. A tutaj jest główna ulica, więc ruch jak zawsze. Ale chyba tam gdzieś było LBC. Albo nie tam. Kurde, teraz się motam, bo idę na nogach oczywiście, nie mam, słuchajcie, nie mam skutera jeszcze, bo mój skuter jest wypożyczony, ale zaraz to ogarniemy. Nie, dobra, przejdę się tam, już wiem, gdzie pójdę, tam chyba będzie najbliższy punkt i tam jest też taki duży punkt, więc to powinno być dużo, dużo lepsze dla mnie. Hello, sir. No i wróciliśmy do tego, że wszyscy się za mną oglądają, bo widzą, że idę z kamerą. Dobra, gdzie to miałem iść? Aha, za marketem w lewo i tam później wyjdę na drugą główną ulicę i tam gdzieś powinien być ten punkt LBC. Ale czy ja w ogóle wziąłem tą kopertę? A nie, wziąłem, dobra. Ale skoro, słuchajcie, przechodzę jeszcze koło największego marketu w Dumaguete, który znajduje się dosłownie w centrum, to może Wam po prostu pokażę coś tutaj, chociaż naokoło, jak to wygląda, bo tam będziemy zaraz przechodzić koło marketu z owocami i z rybami, gdzie zawsze tak ładnie pachnie. Także przejdziemy się, pokażę Wam to, żebyście po prostu chociaż sobie zobaczyli troszeczkę tego, bo w ostatnich odcinkach, chyba ostatnich, to przynajmniej 10 odcinkach, to widzieliście tylko i wyłącznie Europę i naszą wycieczkę. I nie wiem, czy do końca się to wszystkim podobało. No dla nas to oczywiście było interesujące i nie mieliśmy innej możliwości nagrywania, ale tutaj możecie sobie zobaczyć
w końcu wreszcie nasze Filipiny. Czy ceny, słuchajcie, na Filipinach wzrosły od naszego ostatniego przyjazdu? Raczej nie widzę przynajmniej takiej różnicy. Bardziej doceniam to teraz, że na Filipinach takie normalne oczywiście produkty są dużo tańsze niż w Europie. No i oczywiście, tak jak zawsze to powtarzałem, wszystkie usługi są dużo, ale to naprawdę aż niemożliwie dużo tańsze. Bo po prostu tutaj praca jest tania. Także na przykład właśnie jedzenie w restauracjach, to też zawsze powtarzałem, jest dużo tańsze niż jedzenie w restauracjach w Polsce. Tutaj w zasadzie jest bardzo mała różnica pomiędzy tym, czy kupicie coś na markecie i będziecie gotować w domu, czy właśnie pójdziecie do jakiejś restauracji i sobie to zamówicie. A tutaj, słuchajcie, tam był market rybny, ale tam nie wchodzę do środka. Tutaj jest market z owocami. Zmieszczę. Dalej market z owocami. Zresztą to jest ten market, to jest taki punkt zawsze, do którego tutaj przywozimy znajomych. Jeżeli ktoś nas odwiedza i chce sobie zobaczyć Dumaguete, to przeważnie idziemy tutaj sobie przez miasto. Od nas z domu to jest dosłownie, słuchajcie, tyle, ile widzieliście, ile szliśmy, więc to jest dosłownie ile bar? 2 minuty, 3 minuty? I tak, dobrze myślałem. Teraz tutaj na rogu mamy 7-Eleven po prawej stronie i za nim jest LBC. Takie dosyć duże biuro. Stamtąd zawsze wysyłałem. Tylko że przeważnie to jechałem sobie na skuterze. A odnośnie właśnie skutera, no to też, słuchajcie, no muszę właśnie kupić jakiś nowy. Najprawdopodobniej będę kupował może nawet kilka tych skuterów, bo chcę tą firmę ze skuterami rozwinąć. Jeżeli sami widzicie, te wszystkie skutery dalej są wynajęte praktycznie cały czas. Tylko muszę się dogadać jeszcze z osobą, która dla nas to prowadzi, z naszą przyjaciółką. Muszę się z nią po prostu spotkać, siąść na spokojnie i ustalić, co robimy dalej. Czy ona ma siłę na to, czy ona chce, bo jeżeli się okaże, że ona tak naprawdę będzie chciała na przykład rezygnować z tej pracy za jakiś czas, to ja nie wiem, czy będę w stanie, czy podołam to robić, ponieważ ja też, słuchajcie, pracuję w innych firmach, więc po prostu ja na to czasu nie mam. A też osoba, która zna angielski i filipiński perfekcyjnie, to jest idealne rozwiązanie, bo to po prostu dużo też Filipińczyków od nas wypuszcza skutery. Dobra, idziemy do LBC. To jest tutaj. Tak, dokładnie. No dobra, słuchajcie, wysłane bardzo szybko i bardzo sprawnie. Do Manili taka mała koperta, zapakowana jeszcze w ich opakowanie. Idzie 4 dni. Tak mi powiedzieli, że maksymalnie 4 dni. Kosztowało to 130 peso, czyli na polskie złote to jest coś w granicach chyba bodajże 10 zł. No, jakoś tak. Jeżeli jestem w błędzie, no to tutaj zaraz zobaczycie pod spodem, ile to dokładnie kosztowało w przeliczeniu. A ja, słuchajcie, teraz muszę zrobić najważniejszą rzecz danego dnia, którą jeszcze dzisiaj po przebudzeniu się nie robiłem, czyli iść na kawę. Iść na jakąś dobrą kawę. Niestety jeszcze nie zdążyłem sobie kupić dobrej kawy, a może gdzieś tutaj kupię akurat. O, to też jest jakiś pomysł. Słuchajcie, nie zdążyłem kupić dobrej kawy, więc muszę iść się gdzieś po prostu jej napić. I zastanawiam się, czy to będzie Starbucks, czy to będzie coś innego. Bo kurczę, bo nie wiem, czy mi się chce iść tak daleko. Akurat Starbucks jest tutaj w bardzo bliskiej odległości. Dobra, a tutaj sobie przechodzimy jeszcze, słuchajcie, koło takiego głównego parku, który jest też w centrum Dumaguete. I widzę, że tutaj są jakieś nowe zabawki dla dzieciaków. Czyli pewnie wypożyczanie jakichś takich, nie wiem co to, jak to nazwać, rowerków. Tam jakaś lekcja karate. Tak czy inaczej my musimy przejść naokoło tego parku. No i tutaj, jak widzicie, właśnie to jest parkowanie w Dumaguete. Pamiętajcie, jak rozmawiałem wam i tłumaczyłem, że Emilia nie ma czegoś takiego jak wózek na Filipinach, bo by się to po prostu nie sprawdziło. To zobaczcie sobie teraz, jak tutaj wszystkie wyglądają chodniki, a w zasadzie jak nie ma tych chodników. No nie wyobrażam sobie, żebym wózek z Emilią pchał jakoś tak w ogóle naokoło, bo to po prostu by była jakaś masakra. No, co chwilę są przejścia, wysokie krawężniki, wszystko jest zastawione samochodami. No tutaj też już widzicie, że za bardzo nie mam się jak nawet przejść. No nie mam jak przejść, no dosłownie nie mam jak przejść. Więc muszę coś kombinować. Także po prostu tutaj wózka
oczywiście nie braliśmy. I oczywiście ten wózek, który mieliśmy w Polsce, to był wózek pożyczony, który dostaliśmy, można powiedzieć, od naszych sąsiadów. Za to bardzo, bardzo dziękujemy. Wykorzystaliśmy go, można powiedzieć, w 100%. Emilii się to podobało. No ale tutaj na Filipinach, jeżeli chcecie podróżować po mieście, to nie bierze się wózka i się idzie, tylko ludzie, którzy, no w zasadzie to nawet 99% ludzi, która po prostu ma pieniądze, i to nawet nie mówię o jakichś dużych pieniądzach, bierze sobie tak zwanego tricykla i się jedzie z punktu A do punktu B. I one jeżdżą, słuchajcie, dowolnie, mogą zawieźć w każde miejsce, dosłownie. Nie kosztuje to dużo, bo kosztuje to jakieś, nie wiem, złotówkę za osobę, czy nawet mniej, jeżeli się jedzie więcej osób. Więc ludzie z tego po prostu korzystają i ludzie sobie to cenią. Ale słuchajcie, a jeszcze muszę wam opowiedzieć o najważniejszej sprawie, ale to już jak dojdziemy sobie na kawkę na spokojnie i sobie siądziemy, to wtedy wam wszystko opowiem. No i tutaj też trzeba, słuchajcie, uważać nawet na przechodniów. I to już nie mówię o kradzieżach czy jakichś innych rzeczach, tylko po prostu o to, że jak widzicie właśnie, każdy jest zapatrzony w telefon i idzie przed siebie. W Polsce za bardzo nie zwróciłem na to uwagi, żeby aż tak to było. Ale tutaj, no naprawdę, co druga osoba mam wrażenie, że jest zapatrzona w telefon. Co gorsza, nawet jak prowadzi skuter czy motocykl. No i później się robią takie duże problemy z tego, że właśnie są wypadki. No, a my jesteśmy praktycznie już na bulwarach. Czy coś się tam odbywa? Raczej nie. Raczej nic. Raczej nic. Jestem szczęśliwy, że wysłałem ten list, bo to było dla mnie ważne. Jest sobota, wiem, ale akurat LBC jest w sobotę otwarte, jutro by było zamknięte, więc dlatego dzisiaj już tak chciałem to w pierwszej kolejności zrobić, bo nie wiedziałem, do której w ogóle są otwarte te biura. Dobra, chodźmy na kawę, nie będę już przedłużał. Ogólnie myślałem, że sobie siądę gdzieś z kawą na bulwarach, na ławeczce i wam resztę opowiem tego filmiku, ale widzę, że dosłownie tu praktycznie żadnej ławki nie ma wolnej. Jeszcze jakiś koleś tam męczy coś przez mikrofon. Podejrzewam, że stara się śpiewać, więc kurde, chyba muszę iść w jakieś inne miejsce, bardziej spokojne. A zaraz zobaczymy. Jeżeli ktoś też jest, słuchajcie, miłośnikiem przeliczania cen filipińskich na polskie, gdzie jest drożej, gdzie jest taniej, no to kawa americano z mlekiem mała kosztowała dokładnie 150 peso, więc można sobie sprawdzić w Europie, ile to kosztuje. Jak tutaj widzicie zresztą pod spodem. A tutaj, jak widzicie, mistrzowie TikToka ze szkół, pewnie nie wiem, podstawowej szkoły, może średniej, coś tam trenują. A ja idę jeszcze do tamtego drugiego innego parku, bo tam powinno być chyba więcej miejsc. Ogólnie już się robi po godzinie 5 po południu, więc jak widzicie, słońce już powoli zachodzi. Mówimy dobranoc praktycznie wszystkim, ale oczywiście to nie jest koniec jeszcze tego odcinka. I tutaj, słuchajcie, też bardzo ważna sprawa. Dziś sponsorem dzisiejszego odcinka jest Pocketbook, tak jak widzicie tutaj. Słuchajcie, są to oczywiście e-czytniki, czyli czytniki książek, komiksów i innych rzeczy. Zaraz wam wyjaśnię, dlaczego tak samo komiksów. Oni są sponsorem dzisiejszego odcinka, ponieważ oni wspierają mnie od naprawdę dłuższego czasu i właśnie miałem okazję w tym momencie dostać od nich niesamowity prezent, czyli nowy model kolorowej edycji. Dlaczego kolorowej? Bo słuchajcie, bo jest naprawdę, nie dość, że jest czarno-biały papier, to jeszcze jest tak samo kolorowy papier, czyli w tym wypadku można czytać nawet komiksy na tym e-czytniku i co jest naprawdę mega sprawą. Więc polecam, to jest wersja Inkpad Color 2. Niesamowita, słuchajcie, całą podróż praktycznie z Polski na Filipiny przeczytałem książki, zresztą uwielbiam czytać książki i jak wiecie, pewnie na Filipinach no nie ma innej możliwości niż czytania książek tylko i wyłącznie praktycznie na takich czytnikach, no bo przywożenie książek czy wysyłanie książek, które są zdecydowanie zbyt ciężkie na to, no jest całkowicie nieopłacalne, więc tylko i wyłącznie to. Link w opisie macie do tego urządzenia, polecam zdecydowanie, działa rewelacyjnie. I słuchajcie, ostatni temat, który chciałem dzisiaj z wami poruszyć, mianowicie to są, słuchajcie, paczki, które wysłaliśmy na Filipiny. Pamiętacie, jak w jednym z ostatnich odcinków mówiłem, że w sumie wysłaliśmy 6 paczek. Jedną paczkę wysłaliśmy tradycyjnie na całym świecie znanym Balikbayan Boxem. To też już tłumaczyłem w wcześniejszych odcinkach, co to jest, czyli nielimitowana, można powiedzieć w skrócie, paczka, która no jest bardzo popularna na Filipinach, żeby Filipińczycy wysyłali to z całego świata na Filipiny. I ta paczka idzie dosyć długo, ale też wysłaliśmy 5 paczek pocztą polską. Ja już wcześniej wysyłałem paczki pocztą polską, zawsze dochodziły, trochę to oczywiście trwało. Ale teraz słuchajcie, ciekawostka. Paczkę wysłaliśmy 10.02, pierwszą paczkę, 2 chyba wtedy nawet wysyłałem.
i one już są na Filipinach. Są już na odprawie celnej, z tego co sprawdziłem. I naprawdę jestem w szoku, że tak szybko to poszło. To było oczywiście wysyłane drogą ekonomiczną, czyli 200 zł za 20 kg, więc jeżeli po, można powiedzieć, 2 tygodniach paczka już jest na Filipinach, to jest naprawdę sukces. Teraz tylko trzeba czekać, żeby ją zwolnili z tego i wysłać do Dumaguete, co uwaga, pewnie będzie trwało kolejny miesiąc. Niestety. Oczywiście będę Was informował na bieżąco, jak te paczki przyjdą, bo pewnie będę chciał nagrać filmik z tego, jak je rozpakowujemy. Oczywiście nie ma tam dużo nowych rzeczy, ale są tam rzeczy, które są bardzo ważne na przykład dla mnie. Na przykład jedna paczka to zasobny cały system solarny. I też Wam powiem, czy później się okaże, że będę płacił za to jakiś podatek, czy też nie. Wszystkie szczegóły będą, jak już te paczki będą u nas w Dumaguete. A co się stało, słuchajcie, z Balikbayan Boxem? No Balikbayan Box też idzie. Tylko po przylocie kilka dni temu skontaktowaliśmy się z tą Filipinką z Warszawy, która wysyła te paczki, która może nie wysyła te paczki, która organizuje te paczki. I okazało się, że ta paczka dalej jest w Niemczech jeszcze. Więc troszeczkę jestem zawiedziony, ponieważ paczka, słuchajcie, była nadana już ponad miesiąc temu. Ponad miesiąc temu osoba przyjechała i ją odebrała od nas. Więc no trochę tak, nie wiem, dziwnie trochę z tym jest. Co prawda ta paczka powinna przyjść w ciągu 2-3 miesięcy, powinna być u nas. Natomiast byłem przekonany, że jeżeli ją wyślemy miesiąc wcześniej przed paczkami tymi wysyłanymi przez Pocztę Polską, no to będzie jakiś taki znaczący progres, że na przykład ta paczka będzie już dawno, powiedzmy, na Filipinach, że jest to jakoś tak zorganizowane, że to po prostu idzie szybciej, albo że, nie wiem, kurde, że kontener już jest przygotowany i że to wszystko ma być wysłane i tak dalej. Niestety nie ma tam jakiejś takiej prostej opcji śledzenia tego, trackingu tej paczki, chociaż muszę do niej napisać jeszcze, bo ona nam po prostu powiedziała, podaliśmy numer paczki, a ona nam powiedziała, że to jest ta, więc może ona jakoś ma jakiś system do śledzenia tego, my tego nie mamy. Tak czy inaczej, na pewno też będę o tym informował, no bo tam jest najważniejsza rzecz dla mnie, czyli można powiedzieć cała bateria największa do mojego biura Blue Yeti, które też widzieliście w jednym ze wcześniejszych odcinków z Polski. No i czekam na to zdecydowanie, żeby to przyszło, żeby to podpiąć pod moje biuro, żeby zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało na Filipinach. Zresztą bardzo dużo moich znajomych już jest nawet podekscytowanych, słuchajcie, tym, żeby zobaczyć to urządzenie, bo zastanawiają się, czy też sobie czegoś takiego po prostu nie sprawić na mieszkanie, czy na farmę, czy na inne rzeczy. No więc, no czekamy, zobaczymy. A oczywiście z Polski, tymi paczkami polskimi też idzie dużo zabawek dla Emilii, które były już rozpakowane, którymi się już bawiła, no ale fajnie by było, żeby to przyszło już jakoś jak najszybciej. A ja, słuchajcie, zbieram się już do domu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka, dziękuję za Wasze komentarze z góry, dziękuję za Wasze subskrypcje. Tak jak wspomniałem już wcześniej, Was to nic nie kosztuje, a nam to sprawia ogromną przyjemność, że śledzicie nas, że jesteście razem z nami, widzimy, że ten kanał się rozwija. Ja lecę do domu, bo pewnie teraz będzie czas, żebym ja się zajął Emilią. Mam nadzieję, że ona już wstała, bo też miała popołudniową swoją dżemkę. Jest godzina 6 praktycznie wieczorem, więc będę chciał przynajmniej częściowo zmontować ten filmik. Jutro jest niedziela, więc będziemy najprawdopodobniej odpoczywać, albo pojedziemy, słuchajcie, do Walencji, pojedziemy na market, pojedziemy też na farmę. W ogóle na farmę muszę jechać, żeby Wam pokazać, co tam się po prostu pozmieniało, ale to będzie osobny odcinek na to, bo będzie na pewno co nagrywać. Pojedziemy też na naszą działkę zobaczyć drugą, co tam się stało po tych 3 miesiącach, bo tam jeszcze nawet nie byliśmy. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję, że jesteście z nami. No i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pa!